Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Jest to też druga odsłona naszej wielowątkowej rozmowy z Krzysztofem Wojsławem z norweskiej firmy Sweco. Mówiliśmy o moście Randselva Bridge, o tym projekcie, w którym nie użyto żadnego rysunku. Teraz będziemy mówić o programowaniu graficznym i parametryzacji. Rozwiązania te zostały właśnie zastosowane przy projektowaniu tego mostu. Zapraszam. Krzysztofie, na Politechnice Gdańskiej ukończyłeś studia budowlane, tak? Tak. A nie informatykę. Kiedy zainteresowałeś się programowaniem? Zainteresowanie wyniknęło z zapotrzebowania. Podczas implementacji projektów opartych tylko na modelu brakowało mi w tym czasie narzędzi. Programowanie pomogło mi stworzyć tak naprawdę te narzędzia. A czy wiesz, że moje studia budowlane jeszcze w latach 80. XX wieku zawierały już kurs programowania? Naprawdę? Tylko jak studenci mogli wykorzystać je w praktyce? No właśnie, no nie za bardzo, bo wtedy, wiesz, uczyliśmy się języka ALGOL. Wszystko było w zupełnej teorii, na kartce papieru. Szczerze mówiąc, no, nikt z nas nie miał wtedy szansy nawet dotknąć komputera. Wiesz, to... Mogę się założyć, że to nie był ulubiony przedmiot studentów. No raczej nie. Były trudności z zaliczeniem. Większość zupełnie nie rozumiała, po co musi się uczyć jakichś abstrakcyjnych języków programowania. Szkoda, bo programowanie to nie tylko nauka kodowania, tak? To też nauka całej koncepcji algorytmicznego myślenia. No właśnie. Potem, wiesz, gdy już w latach 90. Pracowałem na uczelni, to próbowaliśmy troszkę uatrakcyjnić te zajęcia. Zmieniliśmy ALGOL na Turbo Pascala, potem jeszcze Delphi. Delphi i Pascala sam pamiętam jeszcze czasów liceum, ale mam nadzieję, że już nie używaliście kartek, tylko już komputerów. No tak, oczywiście, już komputery wtedy były. No ale niestety, wiesz, potem po kilku latach ktoś w końcu stwierdził, że inżynier budowlany wcale nie potrzebuje umiejętności programowania. To miało się stać później domeną tylko informatyków, ale nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz. Absolutnie nie. Obecnie każda branża potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów właśnie z umiejętnościami programowania. I tutaj programowanie graficzne jest dużo łatwiejsze inżynierowi zrozumieć grafikę niż ścianę tekstu. To na czym zatem polega zasadnicza różnica między tymi dwoma podejściami do programowania? Tak, w programowaniu wizualnym używamy już stworzonych komponentów, czyli ktoś już nam stworzył te komponenty. My musimy jednak je połączyć w logiczną całość i tak naprawdę cała trudność polega na znalezieniu odpowiednich komponentów. To jakieś przykłady narzędzi używających tego typu języki? Tak, narzędzia są tworzone przez producentów i tutaj Autodesk stworzył Dynamo, Bentley stworzył Generic Components, FME, które jest znane wśród geodetów, no i Grasshopper, który może być używany z wieloma programami. Stałeś się prawdziwym ekspertem, jeśli chodzi właśnie o Grasshoppera, którego wymieniłeś na końcu. Czym akurat to narzędzie? Bo działa fantastycznie z Teklo, w której pracuję i projektuję mosty i moim zdaniem jest bardzo intuicyjny i łatwo jest się go nauczyć. A jak długo już pracujesz w Grasshopperze? Już ponad 4 lata. Sam się nauczyłem z tutoriali i z książek darmowych w internecie. Pierwsze case study zrobiłem projekt mostu płytowego, gdzie był most w łuku z rozszerzeniem na końcach i to była pierwsza moja parametryzacja i tak naprawdę w praktyce się nauczyłem stosować Grasshoppera. To jak rozumiesz w takim razie w tym przypadku parametryzację? Jest to tak naprawdę stworzenie zależności w modelu i w tym wypadku stworzyłem zależność między linią drogową a rozszerzeniami od pewnej wartości na końców obiektów. No, wiesz, czyli widać, że to wcale nie jest jakieś narzędzie tylko przeznaczone dla architektów, którzy poszukują jakichś złożonych i unikalnych form dla swoich obiektów. Absolutnie nie. To jest największy mit, który chcę obalić. Stworzyłem swoje inicjatywy, jak moją stronę czy newsletter learngrasshopper.com, gdzie krok po kroku staram się uczestnikom tłumaczyć i pokazywać, jak mogą wykorzystywać Grasshoppera w praktyce, pokazywać również firmom, jak mogą go używać. W projekcie Randselva Bridge odpowiadałeś właśnie za projektowanie parametryczne. Jakie elementy konstrukcji zostały tam sparametryzowane? Prawie 70% konstrukcji zostało sparametryzowanych. Pale, cały ustrój płyty, zbrojenie, no i przede wszystkim kable sprężające. Tutaj sparametryzowaliśmy ponad 320 różnej geometrii kabli. No imponujące. A jak zachęciłbyś dziś studentów budownictwa do nauki programowania? Branża budowlana zmienia się i dąży cały czas do cyfryzacji i staje się bardzo gorącym tematem. Myślę, że nauka programowania, dorzucenie tej cegiełki do swojego CV da lepsze perspektywy i zapewni lepszą pracę w przyszłości.
Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci za kolejne spotkanie. Również dziękuję. Cieszę się, że z programowaniem graficznym pojawia się szansa na powrót nauki programowania na studiach budowlanych. Jeszcze wrócimy do tego oczywiście w kolejnych rozmowach. Teraz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego Infrastudia.